Znajdujemy się w Kirirum National Park, 120 km od Phnom Penh. To jest takie miejsce, gdzie jeżeli masz dosyć Phnom Penh, a nie masz zbyt wiele czasu, 2 godzinki i pyk, jesteś w pięknym lesie, na górze i masz sporo atrakcji do dyspozycji. Możecie się tutaj trochę poczuć jak w Polsce, jak w polskich górach. Bardzo podobne drzewa, podobny klimat. Jedyne, co od razu rzuca się w oczy, to trochę inna roślinność niż ta, do której jesteście przyzwyczajeni. Kiedy przyjechałem tutaj pierwszy raz z rodziną, byłem już w Kambodży kilka lat i byliśmy ogromnie zdziwieni tym, że właśnie poprzez las sosnowy poczuliśmy się w pierwszej chwili, wow, tu jest jak w Polsce. Jest też wyraźnie chłodniej niż w Phnom Penh, ponieważ jesteśmy na szczycie góry. W związku z tym temperatura często jest tutaj niższa o 5 do 10 nawet stopni wieczorem. I to powoduje, że można tutaj przyjechać, spędzać czas na dworze nawet wtedy, kiedy jest bardzo gorąco, dlatego że jest tutaj po prostu przyjemnie, jest rzeźko. I co ciekawe, Azjaci przyjeżdżają tu po prostu po to, żeby pooddychać. U nas nie ma czegoś takiego. Te bardzo dłużne, parne okresy są bardzo krótko, a tutaj rzeczywiście kwiecień i część maja bywa dość bezlitosna temperaturowo. My się znajdujemy w tym momencie w ośrodku V Kirirum. To jest jeden z najbardziej znanych i najstarszych obiektów w całym Kirirum National Park. I jest tutaj sporo atrakcji typowo pod dzieci. Basen, plac zabaw, park linowy, możliwość pożyczenia rowerów. I tak naprawdę wszędzie jest blisko, bo stąd możemy podjechać do lokalnej wioski z wodospadami. Prawie 40-metrowy wodospad, który niestety głównie można podziwiać w czasie pory deszczowej. W czasie pory suchej to jest mniejsza atrakcja. Jest też klif, na który pojedziemy i są punkty widokowe. I pokrótce w tym odcinku przedstawimy Wam te największe atrakcje Kirirum. I to jest takie miejsce, gdzie od razu zauważycie, że jednak w Polsce nie jesteśmy. Basen na świeżym powietrzu, całoroczny, to raczej w Polsce jest rzadko spotykane. Co warto wspomnieć, Kirirum jest na każdą kieszeń, dlatego że mamy tutaj wille, mamy ośrodki bardziej luksusowe, ale mamy też pola namiotowe. Jeżeli chcecie obciąć koszty i poczuć ten klimat biwakowy, bardzo dużo Khmerów i ludzi mieszkających w Phnom Penh przyjeżdża tutaj, żeby rozbić namiot, rano obudzić się, zacząć dzień od świeżej kawy i poczuć ten klimat biwakowania. Kambodża kiedyś była kolonią francuską i nawet dzisiaj, w 2025 roku, jest pełno akcentów nawiązujących do Francji. Czy wiecie, na czym polega gra Petang? Podpowiemy, że są to słynne bóle. W Kambodży nawet dzisiaj można dostrzec bardzo dużo francuskich akcentów, takich jak Petang. Znajdujemy się w Coconut School w Kirirum. Coconut School to projekt bardzo ambitnego Khmera, który postanowił dostarczać edukację tam, gdzie tereny są bardzo wiejskie, gdzie jest utrudniony dostęp do edukacji i dodatkowo postanowił wykorzystać śmieci. I w ten sposób powstał projekt Coconut School, który uczy, w jaki sposób można zagospodarować odpadki, zwłaszcza takie jak plastik, opony, stare opakowania. Ja na przykład w tym momencie siedzę na krześle z opony. Opony z dwóch stron. Tutaj widzicie, to są części opon. Stołeczki, na których można usiąść, zrobione są z wiader z siedziskiem. A za nami flaga Kambodży została wykonana z rozciętych butelek PET. Ale to nie wszystko, co może Was zaskoczyć podczas wizyty w Coconut School. Jedną z lokalnych atrakcji, nie tylko tutaj, a w całej Kambodży, jest mango. Mango, które znacie również z Polski, które jest tutaj degustowane w zupełnie inny sposób. Ciekawostką jest, że mango, to które znamy w Polsce, bardzo żółte i słodkie, dla większości Khmerów jest mango, które już jest zepsute. Khmerowie lubią smaki sweet and sour, lubią mocne, wyraźne smaki, niekoniecznie słodkie. I tradycyjny sposób jedzenia mango. Mango jest chrupkie, z naszego punktu widzenia totalnie niedojrzałe i mango macza się w mieszance, którą za chwilę pokażemy, soli z chili. Czyli mamy kwaśny owoc i mocny smak soli wymieszanej z chili. Mieszamy to ze sobą. To są lokalne smaki. Zupełnie
Coś innego niż to, co znamy z Polski i z Europy. O, mocno weszło. Nasz kochany operator, który już przywykł trochę do jedzenia, khmerskiego jedzenia, był bardzo zaskoczony nowymi smakami. I niestety nie udźwignął. Pamiętacie, jakie w Polsce jeszcze były te nakrętki, które można było odczepić? I kiedy wchodziły te zmiany, było to tłumaczone również, że one się gubią. Znaleźliśmy je. Te wszystkie nakrętki, które nie były podłączone do butelki, znalazły się w Kambodży. Zagadka rozwiązana. Zobaczcie, żywiec, primavera, to wszystko jest tutaj. Każdy może tego doświadczyć. Zobaczcie proces twórczy. Zobaczcie, do czego może dojść, kiedy nakrętki można oderwać od butelki. Unio, reguluj się w ten sposób. A zobaczcie, jak bardzo wiralowe jest to miejsce. Gdybyśmy byli w Europie, z pewnością tłumy youtuberów i instagramerów krążyłyby tutaj szukając najlepszego ujęcia, a tymczasem my jesteśmy tutaj prawie sami. I zestawy zrobione z opakowań po farbie czy butli gazowej. Zobaczcie, stoliczek, czy stolik kawowy, szkło i butla po gazie. Tutaj dosłownie nic się nie marnuje. Spójrzcie na podłogę, w jaki sposób można wykorzystać butelki i stoliki kawowe, które widzicie obok mnie. Są po prostu beczki. Beczki w wersji półotwartej i półzamkniętej. Są naprawdę wygodne. Tutaj z kolei znajdziecie jedno z dzieł znanego w Phnom Penh artysty, który bawi się formami zębatymi, tworząc z tego całkiem udane, ciekawe dzieło. A odwiedzając Coconut School, odwiedźcie Rubbish Cafe, żeby zobaczyć, w jak sprytny i praktyczny sposób można wykorzystać otaczające nas śmieci. W których możecie się poczuć jak we własnym domu. Kiri Room, poza pięknymi lasami, poza pięknymi widokami, jest też kilka wiosek i wodospady. W tym momencie jesteśmy w środku pory suchej, więc nie pokażemy Wam wodospadów, ponieważ ilość wody jest ściśle powiązana z porą roku. Natomiast mimo to, że jest szczyt pory suchej, przyjeżdża tutaj mnóstwo osób i rodzinnie spędzają czas w takich domkach, wspólnie siedząc na macie, jedząc i w ten sposób odpoczywają. Odpoczywają również w hamakach. Każdy taki domek ma miejsca wypoczynku, gdzie możesz sobie poleżeć i po prostu posłuchać natury i gdzieś tam w oddali muzyki khmerskiej. Całość jest dosyć zróżnicowana, bo poza lasami, poza atrakcjami mamy też te lokalne wioski, także jeżeli macie więcej czasu w Phnom Penh, koniecznie sprawdźcie Kiri Room. Można tutaj przyjechać na jedną noc, pożyczyć rowery i wszystko sobie zwiedzić. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, zachęcamy do odwiedzania Parku Narodowego Kiri Room i do kliknięcia w ten dzwoneczek w subskrypcji, tak żeby nie umknął Wam kolejny odcinek. Do zobaczenia w piątek o 18:00.